Witajcie. Dzień dobry, zajmijcie swoje miejsca. Dzisiaj spotkanie będzie wyglądać inaczej niż zazwyczaj. Spotkanie będzie przebiegało w odwrotny sposób niż zazwyczaj. To, co usłyszycie tego ranka, będzie miało dla was sens. Ale stanie się dla was jeszcze bardziej jasne, kiedy usłyszycie przesłanie, które będę głosił na następnej sesji. W ten sposób te rzeczy lepiej się połączą. W poprzednim tygodniu mówiliśmy na temat odnalezienia, wypełnienia i dokończenia swojego biegu i powołania. Najwięcej czasu poświęciłem aspektowi dokończenia biegu. Dlatego w tym tygodniu się cofniemy i przyjrzymy się innym aspektom. To będzie miało miejsce podczas następnej sesji. To, o czym będziemy mówić teraz, też jest tego częścią. Wiem, że to może brzmieć dla was niezrozumiale. Chcę po prostu powiedzieć, że to jest częścią nauczania o znajdywaniu, wypełnianiu i dokończaniu swojego powołania. I dzisiaj chcę się skupić na powołaniu i na ścieżce, jaką macie kroczyć. To nauczanie nazwaliśmy Gdzie leży Twoja ziemia obiecana. Wiemy, że weszliśmy do ziemi obiecanej, kiedy narodziliśmy się na nowo. Miejsce, w którym znajdujemy się w duchu, jest naszą ziemią obiecaną. Będziemy patrzeć na to w większych szczegółach. Najpierw będziemy czytać z Księgi Rodzaju, 12 rozdziału, a następnie z 6 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Po pierwsze, na samym początku chcę być bardzo bezpośredni, chcę przez to przejść i żebyście to usłyszeli. Zawsze możecie odsłuchać tego później. Bramą do Twojej ziemi obiecanej jest posłuszeństwo. Innymi słowy, w jaki sposób dostajesz się do swojej ziemi obiecanej? Przez posłuszeństwo. Dotyczy to każdego aspektu fizycznego, jak i duchowego. Bramą wejściową do Twojej ziemi obiecanej jest posłuszeństwo. Gdy mówię ziemia obiecana, mam na myśli rzeczywistość fizyczną oraz duchową. W Starym Testamencie miała ona przede wszystkim wymiar fizyczny. W Nowym Testamencie ma ona przede wszystkim wymiar duchowy. Ale my również przyjrzymy się aspektowi fizycznemu. Nie jesteś jedynie duchem, który krąży po całej ziemi. Masz fizyczne ciało. I z tego względu rzeczywistość fizyczna również jest częścią Twojej ziemi obiecanej. Jedną rzeczą, którą musimy sobie zdać sprawę na temat ziemi obiecanej, widzimy to zwłaszcza patrząc na nią z aspektu starotestamentowego. Ziemia obiecana opływa mlekiem i miodem. To jest miejsce, gdzie wszystko wychodzi, gdzie wszystko jest dobre. Nie oznacza to, że nie ma tam problemów. W Starym Testamencie ziemia obiecana była miejscem, gdzie toczyły się bitwy. Ujmę to inaczej. Nigdy nie będziesz w miejscu w swoim życiu, gdzie nie będziesz musiał toczyć walk. Zawsze będziesz brał udział w bitwach. Podczas twojego życia albo przygotowujesz się do bitwy, albo ją toczysz, albo rozmawiasz o swojej ostatniej bitwie. Życie jest bitwą i dobrą rzeczą jest to, że wygrywamy. Spójrzmy na to. Wchodzisz do fizycznej ziemi obiecanej przez bycie posłusznym na rozkaz zmiany miejsca lub ruszenia do przodu, zaczęcia czegoś. Jedną z cech posłuszeństwa jest to, że zaczynasz coś robić. Do duchowej ziemi obiecanej wchodzisz przez posłuszeństwo wiary i podejmujesz działania zgodne z tą wiarą. To jest zwykły sposób, w jaki możemy to opisać. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju, w pierwszym wersecie czytamy: Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Mam nadzieję, że znacie Pismo na tyle dobrze, że zobaczycie odniesienie do tego fragmentu w Nowym Testamencie. Zwłaszcza w liście do Hebrajczyków. Jest tam mowa o tym, że Abram oczekiwał miasta, którego architektem i budowniczym był sam Bóg. Musimy zdać sobie sprawę, że oni poszukiwali duchowego miasta. Mimo że poruszali się fizycznie, ich wędrówka i oczekiwanie miało duchowy aspekt. Wracając do Księgi Rodzaju, Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Myślę, że duża część naszej społeczności zrobiła ten krok. Wielu z was wyszło z waszej ziemi rodzinnej.
Zostawiliście swoje miejsce, wielu z was zostawiło swój stan i przeprowadziliście się tutaj. Wyszliście z waszej ziemi rodzinnej i to było waszym aktem posłuszeństwa. Kiedy ludzie przyjeżdżają tutaj i chcą być częścią tego, co robimy, to chcę, żeby byli świadomi tego, jaką decyzję podejmują. My jesteśmy otwarci na każdego, kto chce pracować dla Królestwa, kto chce zająć się sprawami Królestwa Bożego. Jesteśmy otwarci, abyś do nas dołączył. My już robimy dużo rzeczy i pomoc się przyda. My jesteśmy otwarci na każdego. Nie pomijamy nikogo, ani nie określamy konkretnie, jakich ludzi szukamy. Jednak ludzie, którzy decydują się odpowiedzieć na to zaproszenie, muszą wiedzieć, że Bóg ich tutaj przysyła. Muszą być pewni, że Bóg powiedział im, aby przyjechać tutaj. To jest niezbędne z tego względu, że kiedy tu przyjedziesz, to z pewnością pojawią się problemy i trudności. Pojawią się wyzwania i zaczniesz się zastanawiać, czy miałeś tu przyjechać. Kiedy zaczynają się problemy, czasem ludzie przychodzą do mnie i mówią mi, bracie Curry, przecież powiedziałeś mi, że mam przyjechać. Nie, brat Curry cię zaprosił i mam nadzieję, że to Bóg powiedział ci, żebyś przyjechał. Rozumiecie? Ja otwieram szeroko drzwi i mówię, czuj się zaproszony. Ale to Bóg musi powiedzieć ci, jedź. Nie powiedziałem ci, tak mówi Pan, musisz tutaj być. To ty musisz to rozpoznać. Musisz to wiedzieć, bo kiedy pojawią się problemy, to pierwszą rzeczą, nad jaką się będziesz zastanawiał, to czy na pewno Bóg cię tutaj przysłał. Zawsze są ludzie, którzy pojawiają się na trochę, a potem znikają. Oni zawsze myślą, że ziemia obiecana jest gdzieś indziej. Zawsze mi się wydaje, że trawa jest bardziej zielona gdzie indziej. Często szukają miejsca, gdzie po prostu nie będzie bitw i problemów. Zapewniam was, że to nie jest takie miejsce. To jest miejsce mlekiem i miodem płynące, w którym toczymy bitwy. Zapraszamy cię, będziesz mógł kosztować mleka i miodu, ale nie zapomnij ze sobą miecza. Z drugiej strony nie chcemy być tymi ludźmi, którzy mówią, na pewno robię coś dobrego, ponieważ zobacz, jakie wielkie są przeciwności. To też nie jest słuszny kierunek. Jeśli jesteś we właściwym miejscu, to powinieneś mieć pokój. I nawet jeżeli jesteś w środku bitwy, to będziesz miał ten pokój w sobie. Będziesz wiedział, że mimo tego, że jesteś w bitwie, być może najcięższej, w jakiej brałeś udział, to będziesz czuł, że to jest właściwe miejsce. I to ty musisz o tym wiedzieć. Ja ci tego nie powiem. To ty musisz być o tym przekonany. Spójrzmy na werset 2. Przed chwilą Bóg powiedział Abramowi, aby udał się do kraju, do ziemi, jaką on mu pokaże. On nie wiedział nawet, gdzie idzie. Dalej czytamy, uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą. I przeklnę tych, którzy będą przeklinać ciebie. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo wszystkie rodziny na ziemi. To jest błogosławieństwo Abrahama. Czasem będę wrzucał wam takie złote myśli, które musicie albo zapamiętać, albo zapisać. Często jest tak, że ludzie z ruchu Słowa Wiary używają takiego stwierdzenia, że teraz będziemy rozmawiać na temat błogosławieństw Abrahama, po czym udają się do Księgi Powtórzonego Prawa 28 rozdziału. Abrahama nie ma w tym rozdziale. Tam są wypisane błogosławieństwa i przekleństwa wynikające z prawa. Błogosławieństwo Abrahama jest zapisane tutaj. Błogosławieństwo Abrahama brzmi tak. Jeżeli mnie posłuchasz i zrobisz to, co do ciebie mówię, to pobłogosławię cię, rozsławię twoje imię, będę błogosławił tych, którzy ciebie błogosławią i przeklinał tych, którzy będą cię przeklinać. To są błogosławieństwa Abrahama. Największym z nich jest to, w którym Bóg mówi, że przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. To błogosławieństwo wypełniło się w tym, że Jezus narodził się z rodu Abrahama. W ten sposób ubłogosławił On wszystkie narody. Kiedy czytasz 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, nie myśl, że to są błogosławieństwa Abrahama. To są błogosławieństwa wynikające z wypełniania prawa. Te błogosławieństwa należą do ciebie, ponieważ Jezus wypełnił prawo za ciebie. Błogosławieństwa nie są zależne od tego, jak dobrze Mu służysz. One są zależne od wiary w Jezusa i w to, co Jemu udało się dokonać. Werset 4. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł Lot.
Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wyobraźcie sobie to. 75-latek wyrusza w drogę i nawet nie wie gdzie. Z pewnością miał dużo autorytetu. Wiemy, że miał w swoim domu 380 uzbrojonych i wyszkolonych mężczyzn. Miał własną prywatną armię. Mimo to wyobraźcie sobie, że któregoś dnia wstaje i mówi: byliśmy tutaj błogosławieni, ale teraz pakujemy manatki i wyruszamy w drogę. Tak naprawdę to nawet nie wiem gdzie. Kiedy jesteś przywódcą, lepiej jest, żebyś wiedział, gdzie zmierzasz. Ludzie oczekują tego od ciebie. Jeżeli nie wiesz, gdzie zmierzasz, ponieważ Bóg ci nie powiedział, jednocześnie rozkazując ci ruszyć, to jako lider musisz mieć reputację kogoś, kto ma charakter i jest godny zaufania. Ludzie muszą ci zaufać, że mimo tego, że nie wiesz, gdzie zmierzasz, to usłyszałeś Boga. To jest bardzo ważne. Otwórzmy teraz 6 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Temat rozważań nazywa się Gdzie jest Twoja ziemia obiecana? Tydzień temu mówiliśmy na temat znalezienia, wypełnienia i dokończenia swojego powołania. Podczas tej sesji chcę pomóc Wam to zdefiniować. Na następnej sesji będziemy mówić, w jaki sposób znaleźć swoje powołanie, w jaki sposób upewnić się, że obrałeś właściwą drogę i ścieżkę. Na tej sesji chcę Was zabrać troszeczkę poza ten temat i następna sesja pozwoli Wam to lepiej zrozumieć. Znalezienie właściwej ścieżki jest zależne od tego, gdzie jest Twoja ziemia obiecana. Mam na myśli wymiar fizyczny i duchowy. Księga Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, 3 werset. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj. W skrócie, co tu jest napisane? Słuchaj i rób. To jest sekret do życia chrześcijanina. Jeżeli będziesz wykonywał to, co mówi do ciebie Pismo, zawsze będziesz odnosił sukces, będziesz błogosławiony, Boża ręka będzie w stanie pomóc ci w każdej dziedzinie. Kluczem do tego jest to, aby wykonywać to, czego się nauczyłeś. Wymaga się wiele od tego, kto wiele otrzymał. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale to jest Nowy Testament. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Zobaczcie, stwierdzenie mleko i miód mówi nie tylko o utrzymaniu, ale również o pewnej słodyczy. Gdybyśmy mieli zrozumieć, co oznaczał miód dla nich, ten werset przełożony na nasze czasy musiałby mówić o krainie opływającej w pączki i krążki cynamonowe. Innymi słowy, to oznacza, że ta ziemia będzie dobra. Jeśli jesteś na diecie, to możesz się po prostu patrzeć i przełykać ślinkę. Nieważne. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej. Pamiętacie, co powiedział Jezus? Że to jest pierwsze i największe przykazanie. Jezus mówił ludziom, aby byli posłuszni prawu, ponieważ całe prawo jest zawarte w tym przykazaniu. W tym i w drugim, które jest jak pierwsze. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Bóg mówi im sekret do tego, w jaki sposób mają żyć, aby powodziło im się w życiu i aby mogli bardzo się rozmnożyć. Werset 7. Będziesz nauczał ich dokładnie swoim synom i córkom. Bóg mówi, jeżeli chcesz bardzo wzrosnąć, chcesz być błogosławiony i silny, to musisz uczyć swoje dzieci tego, co ja Ci nakazałem. Masz mówić o nich, przebywając w swoim domu. Kiedy będziesz w podróży, kiedy będziesz kładł się spać i kiedy będziesz wstawał. Innymi słowy, Bóg mówi, abyś robił to cały czas. To się ludziom nie podoba. Chcą odwiedzać Go w niedzielę. Chcą otrzymywać błogosławieństwa, być uzdrowieni i przez resztę tygodnia móc rozmawiać o samochodach, piłce nożnej i o każdej innej rzeczy, która nie ma znaczenia. To wszystko przemija. To jest ludzka chwała, która się pojawia i zaraz jej nie będzie. Podczas gdy w Słowie Bożym jest napisane, że Bóg może uczynić Cię wielkim na tej ziemi.
Gdy mówimy o wielkości, mamy na myśli posłuszeństwo Bogu i wykonanie tego, do czego Cię powołał. Bóg mówi, ale żeby tak się stało, musisz o tym myśleć, mówić i uczyć tego swoje dzieci. Myśl o tym, kiedy się kładziesz i wstajesz. Gdy chodzisz i poruszasz się, mów o tym, kiedy siadasz. Innymi słowy, nie da się tego robić za dużo. Nie możesz przedawkować Słowa Bożego. Kiedy potraktujesz poważnie wykonywanie wszystkiego, co Bóg powiedział do Ciebie i co powiedział w Słowie, kiedy potraktujesz poważnie swoje życie i zmiany, jakie chcesz w nim wprowadzić, nie bądź zaskoczony, gdy większość tak zwanych przyjaciół Cię zostawi. Będą mówić między sobą, że przesadzasz, że masz obsesję. Już nie można się z nim spotkać, porozmawiać o czymkolwiek innym niż Biblia. Nawet kiedy chciałem z nim porozmawiać o pogodzie, to on zaczął opowiadać o tym, jak Jezus rozkazał pogodzie, żeby się zmieniła. Wciąż mówi o Biblii. To jest dobra rzecz. Zamęczysz ludzi, którzy nie chcą iść do przodu z Bogiem. Powiedz im, że ich kochasz i że jesteś do ich dyspozycji, kiedykolwiek będą Cię potrzebować, ale nie spędzaj z nimi czasu, ponieważ lepiej dla Ciebie będzie spędzać czas z Bogiem, niż spędzać go z ludźmi, którzy go nie chcą. Coś nagle zamilkliście. Mam nadzieję, że myślicie o tym. Werset 8. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. Niech one będą Ci ozdobą przed oczami. Ten werset był podstawą dla faryzeuszy, którzy zaczęli nakładać filakterię na ręce, jako symbol ich duchowości. To jednak stało się legalistyczne. Było robione na pokaz, zamiast być odzwierciedleniem prawdziwej duchowości. Werset 9. Wypisz je na odrzech swojego domu i na Twoich bramach. Kiedy razem z rodziną służyliśmy u boku doktora Lestera Samrala, żyliśmy w małym apartamencie na piętrze budynku. Moja żona, będąc zainspirowana tym fragmentem, wzięła kilka fragmentów obietnic Słowa Bożego, wydrukowała je na kartkach papieru i przyczepiła do ścian. Nie było tam żadnych ładnych obrazków. Fragmenty Słowa Bożego wydrukowane na zwykłej kartce. Poprzyklejała je do ścian, po całym apartamencie. Bez względu na to, gdzie patrzyłeś, widziałeś Słowo Boże. Trzymaliśmy je przed naszymi oczami. Któregoś razu do kościoła doktora Lestera Samrala przyjechała pewna prorokini. Spotkaliśmy się z nią. Mieliśmy ze sobą czas społeczności. Nie była to żadna prywatna konferencja. Po prostu spędzaliśmy razem czas. Rozmawiała ze mną, ale głównie z moją żoną. W którymś momencie, gdy zaczęła do niej coś mówić, to zaczęła się śmiać, bo rozpoznała, że zaczęła prorokować. Duch Święty pokazał jej to, co zrobiła moja żona z naszym domem. Zaczęła się śmiać. Moja żona spytała się, dlaczego się śmiejesz? Odpowiedziała, Pan uważa, że to, co zrobiłaś, jest słodkie. Wcześniej nie wiedziała, że mamy te wersety na naszych ścianach. Widziała Słowo Boże wokół naszego domu. Bóg pokazał jej to, aby powiedziała mojej żonie, że Bogu podoba się to, co zrobiła i jest z tego zadowolony. Wypisz je na odrzech swojego domu i na Twoich bramach. Nawet teraz w tradycyjnych domach żydowskich przy drzwiach jest zwinięta bardzo mała wersja Tory. Bóg chce, abyś trzymał Słowo Boże przed swoimi oczami cały czas. To jest klucz. Werset 10. Gdy Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom Twoim. Zwróćcie uwagę na stwierdzenie wprowadzi Cię. Bóg cały czas mówi o ziemi obiecanej, o wejściu do niej, o ziemi, którą Mu pokaże. Ma na myśli ziemię w wymiarze fizycznym. Gdy Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da Tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś. Domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś. Wykopane studnie, których nie kopałeś. Winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś. Kiedy będziesz jadł i nasycisz się, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz się bał Pana, Boga Twego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Zobaczcie, jest napisane, będziesz przysięgał na Jego imię.
Werset 14. Nie będziecie oddawali czci bogom obcym z pomiędzy bogów okolicznych narodów. Co to znaczy dla nas dzisiaj? Piotr powiedział, że całe Pismo jest napisane dla naszego pouczenia i że wszystkie rzeczy wydarzyły się po to, byśmy mogli się z nich nauczyć. Co możemy stąd wyciągnąć? Nie bądźcie tacy jak świat. Nie bądźcie jak ludzie, którzy podążają za bożkami ludzkimi. Ameryka jest oświecona i wydaje nam się, że my nie mamy bożków. Prawdopodobnie Ameryka ma więcej bożków niż Indie. Nam się wydaje, że wszyscy obcy bogowie mieszkają w Indiach. W Ameryce też ich znajdziesz. Bogiem numer 1, któremu Amerykanie kłaniają się codziennie, jest telewizja. Siadają przed tym Bogiem, kłaniają się Mu i oddają Mu hołd na ołtarzu idiotyzmu w bardzo dużej mierze. Werset 14. Nie będziecie oddawali czci bogom obcym z pomiędzy bogów okolicznych narodów. Innymi słowy, nie bądźcie tacy jak oni. Bo Pan, Bóg Twój, który jest u Ciebie, jest Bogiem zazdrosnym. By się nie rozpalił na Ciebie gniew Pana, Boga Twego i nie zmiótł Cię z powierzchni ziemi. Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga Waszego, jak wystawialiście Go na próbę w Massa. Będziecie pilnie strzec polecenia Pana, Boga Waszego, Jego świadectwa i praw, które Wam zlecił. Mówi, aby pilnie strzec Jego świadectwa i praw, które zlecił. To, co przykazał nam Jezus w Nowym Testamencie, jest prawie identyczne. Powiedział, aby kochać Boga całym swoim sercem, duszą i siłą, a potem dodał, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli tego dotrzymujesz, to dotrzymujesz przykazań, jakie On nam dał. Mówi dalej, że jeżeli nie wykonujesz tych przykazań, jest tak dlatego, ponieważ poszukujesz innych bogów, ponieważ są inni bogowie przed Nim. Mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym i chce, aby nasza uwaga była skupiona na Nim. Werset 18. Czyń to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, nie w Twoich oczach, w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło i abyś wreszcie wziął w posiadanie piękną ziemię, którą poprzysiągł Pan przodkom Twoim. Zwróćcie uwagę na to, wypędzając przed Tobą wszystkich wrogów Twoich. Mówi o ziemi obiecanej, do której oni mają dojść. Przełóżmy teraz to na nasze czasy. W jaki sposób chcesz rozpoznać, że znalazłeś swoją ziemię obiecaną? Punkt numer 1. Jest zajęta przez Twoich wrogów. Na ziemi obiecanej znajdziesz wrogów. Zostaną jednak oni wypędzeni. Znajdziesz pokój pośrodku bitwy, ale bitwy są nieuniknione. Nie myśl, że skoro mają miejsce bitwy, to nie odnalazłeś swojej ziemi obiecanej. Wielu ludzi skacze z miejsca na miejsce, szukając spokoju. Miejsca, gdzie nie ma bitew. Wiecie, jak się nazywa miejsce, gdzie jest bardzo dużo spokoju i nie ma żadnych bitew? Nazywa się cmentarz. Żadne walki tam się nie odbywają. Jeżeli jesteś na cmentarzu, to twoje bitwy się zakończyły. Jednak cmentarz nie jest ziemią obiecaną. Ziemia obiecana nie jest 2 metry pod ziemią. Skąd wiem, że to nie jest ziemia obiecana? Ponieważ nie ma o nią żadnej walki. Ziemia obiecana jest związana z walką. Zawsze są na niej wrogowie. Rozumiecie to? Księga Jozłego, rozdział 23. Po upływie długiego czasu, gdy Pan użyczył Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów dookoła, Jozue był już stary i podeszły w latach. Jozue zwołał całego Izraela, jego starszych książąt, sędziów i zwierzchników i przemówił do nich. Ja zestarzałem się i posunąłem się w latach, a wy byliście świadkami wszystkiego, co Pan Bóg wasz uczynił wobec was wszystkich tym ludom. Zobaczcie, czego dokonał ze względu na was. Mówi dalej, ponieważ Pan Bóg wasz sam walczył za was. Patrzcie, podzieliłem pomiędzy was losem jako dziedzictwo według waszych pokoleń te narody, które jeszcze należy podbić, tak jak te, które ja zgładziłem od Jordanu aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Zobaczcie, on mówi, że te narody są ich dziedzictwem. Rozumiecie? Dziedzictwo. Pan Bóg wasz, On sam je rozproszy przed wami i wypędzi je przed wami, a wy posiądziecie ich ziemię, jak przyrzekł wam Pan Bóg wasz. Okażcie się mężnymi, by strzec i wypełniać wszystko. Podkreślcie sobie to.
strzec i wypełniać wszystko, co napisane w Księdze Prawa Mojżesza, nie odstępując od niego ani na prawo, ani na lewo, i nie łącząc się z tymi ludami, które pozostały z wami. Nie będziecie nawet wspominać imion ich bogów. Nie wspominajcie ani nie wypowiadajcie imion ich bogów. Nie będziecie przysięgać na nich, służyć im lub oddawać pokłon. Wy powinniście natomiast przylgnąć do Pana, Boga waszego, jak czyniliście to aż do dnia dzisiejszego. Pan wypędził przed wami wielkie i silne narody i nikt nie mógł ostać się przed wami aż do tego dnia. Słyszeliście to? Stoczyliście bitwy z silnymi narodami, jednak wygraliście wszystko i pokonaliście każdego. Co to nam mówi? Bez względu na to, przez co przechodzisz, możesz zwyciężyć, ponieważ Bóg jest po twojej stronie. Bez względu na to, jakie jest imię twojego wroga. Żadne imię nie może ostać się przeciwko tobie, o ile przylgniesz i będziesz trwał przy imieniu Pana, Boga twojego. To jest tak proste. Jednocześnie musimy zdać sobie sprawę, że Bóg nie powiedział, wiecie co, jestem tak potężny, że nawet jeżeli pokłonicie się innym bogom, ja i tak będę w stanie zająć się wszystkim. Nie powiedział tego. Powiedział, nie kłaniajcie się im, nie wypowiadajcie nawet ich imion. Mówimy tutaj o świętym narodzie, o świętych ludziach, którzy oddzielili siebie od dróg tego świata. To nie oznacza, że masz nie żyć w tym świecie. Po prostu nie pochodzisz z niego. Nie masz tych samych bogów, ani pragnień. Nie sprawiają ci przyjemności te same rzeczy, które sprawiają przyjemność temu światu. Rozumiecie? Chrześcijaństwo nigdy nie miało stać się religijnym klubem, który, tak jak ostatnio słyszałem, ktoś określił, zapewnia polisę ubezpieczeniową od piekła. Chrześcijaństwo nigdy nie miało być tylko ucieczką od piekła. Chrześcijaństwo oznacza nową rasę ludzi, którzy żyją na tej ziemi w taki sposób, jakby żyli już w niebie. Rozumiecie? Do tego to się sprowadza. Wyobraźmy sobie ludzi, którzy udają się na Marsa, lub aby to było bardziej osiągalne dla naszej wyobraźni, na Księżyc. Jesteśmy w stanie umiejscowić ludzi na Księżycu. Mogą tam mieszkać. Bylibyśmy w stanie zbudować tam kolonię, która mogłaby tam żyć. Ale aby to im się udało, musieliby zrobić jedną z dwóch rzeczy. Musiałaby być wybudowana struktura, która zapewniałaby ziemską atmosferę, lub musieliby być w kombinezonach przez cały czas. Musiałby być to kombinezon, który zapewnia ciśnienie ziemskie. Wszyscy widzieli wideo z 69. Ludzi, którzy wylądowali na Księżycu i mieli na sobie kombinezony. Powód, dla którego mieli na sobie kombinezony, jest taki, że technicznie rzecz biorąc, oni nie należą do tamtej rzeczywistości. My jako wierzący tak naprawdę nie należymy do tego świata. Jesteśmy wędrowcami, pielgrzymami. Mimo to chrześcijaństwo całkowicie zmieniło swój cel z tego, aby żyć w taki sposób, jakbyśmy żyli w niebie, do bycia jedynie lepszą wersją człowieka. Aktualne chrześcijaństwo zamieniło Boga w kogoś na podobieństwo dobrego doradcy, który pomoże ci osiągnąć wszystkie twoje cele i marzenia. To nie jest celem Bożego istnienia. To my jesteśmy na ziemi po to, aby osiągnąć Jego cele i pragnienia. To jest bardzo proste. Widzimy, jak wiele rzeczy zmienia się w sferze edukacji i ona sama stała się dla wierzących Bogiem, którego wielbią. Werset 10. Przed chwilą dopiero co powiedział, że nikt nie mógł się przed nimi ostać. Jeden z was pędził przed sobą 1000, albowiem Pan Bóg wasz sam walczył za was, jak sam obiecał. Dołóżcie zatem wszelkich starań, aby się upewnić, że kochacie Boga, waszego Pana. Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych ludów, które pozostały z wami, innymi słowy, jeżeli opuścicie Boga i zaczniecie żyć w taki sposób jak świat i będziecie postępować jak ludzie wokół, dalej mówi, jeśli będziecie zawierać małżeństwa z nimi i pomieszacie się z nimi, bądźcie pewni, że Pan Bóg wasz przestanie wypędzać te ludy przed wami. Innymi słowy, nie będziecie już więcej wygrywać waszych bitew. Zwróćcie uwagę na to, że oni nadal są w ziemi obiecanej.
Dotarli do ziemi obiecanej, ale zamienili ją na coś, czym nigdy nie miała być. W ten sam sposób przestaje być ziemią obiecaną, ponieważ ziemia obiecana jest miejscem, w którym możesz być blisko Boga. Rozumiecie? Bądźcie pewni, że Pan Bóg wasz przestanie wypędzać te ludy przed wami, a staną się one dla was siecią i sidłem, biczem dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu. Paweł odnosił się do tego, mówiąc o cierniu w swoim ciele. To było odniesienie, jakiego użył, ponieważ jako były faryzeusz bardzo dobrze znał Pismo. Do tego się odnosił. Zobaczcie, tutaj nie chodzi o chorobę, ani o niemoc. Tutaj chodzi o ludzi, którzy stawiają opór temu, kim jesteś i co mówisz, i są wrogami. Dalej mówi, to będzie się działo, aż wyginiecie z tej pięknej ziemi, którą wam dał Pan Bóg wasz. Zobaczcie, możecie być w ziemi obiecanej, ale jeżeli nie będziecie chodzić blisko Boga i nie będziecie blisko Niego, Bóg mówi, że wyginiecie z pięknej ziemi. Innymi słowy, możesz żyć w ziemi obiecanej i nigdy tego nie dostrzec. Będę chciał dać wam definicję tego, czym jest ziemia obiecana. Lecz najpierw dowiedzmy się, gdzie leży ziemia obiecana. Żeby dotrzeć do ziemi obiecanej, będziesz musiał stoczyć walki. Walka może rozpocząć się już w momencie, w którym wspomnisz, że chcesz iść do swojej ziemi obiecanej. Bardzo możliwe, że będziesz się kłócił z innymi. Mówisz, przeprowadzam się i od razu słyszysz, to szalone, to nie może być Bóg. Tam jest za gorąco. To nie może być Bóg. Czasem będziesz się z ludźmi kłócił i czasem będziesz musiał ich przekonać. Zazwyczaj ludzie mają tendencję, aby mówić innym, że miasto, w którym mieszkają, jest dla nich odpowiednie. Ludzie będą mieli inne zdanie na dany temat niż ty. Będą poddawać wątpliwość, czy w ogóle powinieneś wyruszać do ziemi obiecanej. Przecież tu jest dobrze. Możesz służyć Bogu wszędzie. To nie jest prawda. Aby służyć Bogu prawdziwie, musisz być Mu posłuszny. To nie ty ustalasz zasady. Bóg mówi mi, abym się wyprowadził, ale ja wolę zostać tutaj, bo tutaj też mogę Mu służyć. Nie, nie możesz. Służba Bogu polega na tym, aby być posłusznym temu, co On mówi. Ludzie będą mieli różną opinię na temat tego, gdzie leży Twoja ziemia obiecana. Wielu z nich powie ci, tutaj jest dobrze. Nie musisz się nigdzie przeprowadzać. Możesz służyć Bogu gdziekolwiek. Jest tak, o ile to gdziekolwiek jest Bożą wolą. Powiem wam kilka sposobów, których wróg używa, aby powstrzymać was przed dojściem do ziemi obiecanej. Będzie starał się przekupić ciebie, abyś został w miejscu, w którym jesteś. Zaczynasz myśleć o przyprowadzce i nagle dostajesz propozycję awansu. Masz propozycję lepszego stanowiska, wypłaty, mimo że twój szef nie wie o twoich planach. Wróg stara się powstrzymać ciebie przed dostaniem się do ziemi obiecanej. Będzie starał się użyć do tego na przykład awansu czy podwyżki. Cokolwiek, co sprawi, że zostaniesz w miejscu, w którym jesteś. Sposób numer 2. Jeżeli nie dasz się przekupić, następną metodą diabła jest strach. Jeżeli wyjedziesz, to nie będziesz mógł znaleźć pracy. Zagłodzisz się na śmierć. Albo będzie starał się ciebie przekupić, abyś został w miejscu, w którym jesteś, lub strachu, abyś nie wyjechał. Co zrobisz, jak tam wyjedziesz? Jeszcze nie wiem. Przecież to głupie. Trzeba mieć jakiś plan. Zazwyczaj będzie starał się użyć jednego lub drugiego. Trudno powiedzieć, którego sposobu użyje najpierw. Czasem najpierw atakuje ciebie strach, a potem diabeł próbuje cię przekupić. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli podejmiesz decyzję na podstawie strachu lub dasz się przekupić, to w ten sposób stracisz to, co jest obiecane. Jeżeli nie żyjesz w posłuszeństwie Bogu, nie możesz oczekiwać Jego błogosławieństwa. Musisz zawsze o tym pamiętać. Jeżeli przekupstwo i strach nie zadziałają, wróg będzie starał się rzucać ci kłody pod nogi, aby powstrzymać cię przed zmianą miejsca.
Zazwyczaj ta negatywna rzecz pojawia się w jakimś kluczowym momencie, w ostatniej chwili. Jego celem jest to, aby utrudnić Ci drogę i żeby zniechęcić Cię przed przyjazdem. Oprócz tego jeszcze ma do swojej dyspozycji Hiobowych przyjaciół, którzy gdy tylko zauważą trudności na Twojej drodze, zaczną Ci podpowiadać. Jeżeli naprawdę byłbyś w Bożej woli, to czy nie byłoby trochę łatwiej? Jeżeli Bóg jest za Tobą, dlaczego jest tak trudno? Dlaczego Morze Czerwone przed Tobą się nie rozstępuje, tylko wręcz podnosi się przeciw Tobie? Wróg będzie rzucał kłody pod nogi, aby przekonać Cię, że nie jesteś w Bożej woli. Ponieważ gdybyś był w Bożej woli, to nie miałbyś na swojej drodze tylu przeciwności. Boże Słowo nie mówi, że Bóg uczyni Twoją ścieżkę łatwą i przyjemną. Z jakiegoś powodu połączyliśmy rzeczywistość Bożego prowadzenia z wygodą. Zazwyczaj myślimy, że łatwe wyjście z sytuacji jest słusznym wyjściem z sytuacji. Prawda jest jednak taka, że łatwa droga prawie nigdy nie jest tą słuszną. Zazwyczaj droga, na której pojawia się najwięcej przeciwności, jest tą słuszną. Dlaczego? Ponieważ to jest ta wąska droga. Szeroka droga wiedzie do zatracenia. Są wersety, o których już się nie mówi w Kościele. My jednak musimy pamiętać to, co Jezus mówił. Przyszedł i głosił o Królestwie. Nie ustanowił Bożego Królestwa na ziemi, aż do momentu ostatniej wieczerzy. Jednak celem Jego przyjścia było głoszenie o Królestwie i o życiu w Królestwie. On powiedział, że wejście do Królestwa jest bardzo trudne. To wcale nie jest taka prosta rzecz. My tak uważamy i mówimy innym, że wystarczy powiedzieć modlitwę. To jest ta łatwa część. Należy jednak żyć potem w zgodzie z tą modlitwą. To musimy zapamiętać. Ziemia obiecana jest miejscem obfitującym w mleko i miód. To oznacza, że jest dobre. To oznacza, że rzeczy miewają się w nim lepiej. Jednak nie ma mowy o tym, że nie ma w nim bitew. Po prostu rzeczy mają się lepiej. Jest to miejsce błogosławieństwa oraz wystarczającego zaopatrzenia. Czy zdajecie sobie sprawę, że po śmierci Mojżesza wszystko zostało złożone w ręce Jozłego? Już słyszeliście to, co mówiłem o Jozłem. Bóg mówił do niego, aby był silny i odważny. Kilkukrotnie. Miało to miejsce na górze, która leżała tuż przy rzece Jordan. Wszystko, co pozostało im do zrobienia, to wstać, ruszyć z miejsca i przyprawić się przez rzekę Jordan, do miejsca, jakie im obiecał. Wyobraźcie sobie, że Jozue widział tą rzekę z miejsca, w którym stał. Mimo to nadal znajdował się na pustyni grzechu, a po drugiej stronie leżała ziemia obiecana. Jedyne, co je oddzielało, to rzeka. Pomyślcie o tym. Oni byli tak blisko ziemi obiecanej, że mogli ją dostrzec. Bóg powiedział Mojżeszowi, że ze względu na jego nieposłuszeństwo, on nie będzie mógł wejść do ziemi obiecanej, ale będzie mógł ją zobaczyć. Nie mógł wejść do ziemi obiecanej, ponieważ uderzył w skałę dwukrotnie, podczas gdy Bóg powiedział, że ma do niej przemówić. To sprawiło, że nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Jeden akt nieposłuszeństwa. Pomyślcie o tym, jak blisko byli ziemi obiecanej. Mimo to tak wielu ludzi nie przekracza rzeki Jordan i nie wchodzą do swojej ziemi obiecanej. Smutne jest to, że mogą ją zobaczyć. Mimo to przechodzą przez piekło. Ich życie jest w rozsypce. Mają mnóstwo problemów. Nie mówię tutaj o bitwach, ale o tym, że nic nie działa. Możesz przechodzić przez bitwę, mimo to mieć w niej pokój. A możesz mieć problemy, które wynikają z tego, że nie jesteś posłuszny. Są bitwy, które należy stoczyć, nawet jeżeli żyjesz w posłuszeństwie. Problemy, które wynikają z nieposłuszeństwa, to coś innego. Możesz stać po drugiej stronie rzeki, przechodzić przez najróżniejsze problemy, a mimo to widzieć ziemię obiecaną. Myślisz sobie, powinienem być w ziemi obiecanej. Jestem zbawiony, jestem wypełniony duchem. Mówię językami. Dlaczego moje życie to jest taki bałagan? Wynika to z tego, że nadal nie żyjesz w swojej ziemi obiecanej. Ziemia obiecana jest miejscem, w którym jesteś posłuszny Duchowi i Słowu Bożemu. Aby nie być posłusznym Bogu, nie jest potrzebne jakieś wielkie nieposłuszeństwo. To może być coś małego. To małe lisy pustoszą winnice. Musimy zdać sobie sprawę, że tutaj chodzi o małe rzeczy. W świecie to działa bardzo podobnie.
Wyobraźmy sobie, że jest osoba, która jest bardzo utalentowana. Mimo wszystko z jakiegoś powodu nie wstają o odpowiedniej godzinie. Codziennie spóźniają się do pracy 10 minut. Możecie powiedzieć, to tylko 10 minut. Jednak jak myślicie, czy ta osoba dostanie awans? Szefowie zauważają te małe rzeczy. Ta osoba zawsze się spóźnia. A kiedy się nie spóźni, to wtedy przez pół godziny gada z innymi. Zanim za cokolwiek się zabiorą, jest 9:30. Takie rzeczy mają znaczenie. Małe rzeczy, w których możemy się dyscyplinować. One są miejscem, w którym jesteśmy często nieposłuszni. Takie niedbałe podejście do naturalnej rzeczywistości przekłada się na rzeczywistość duchową. Kiedy jednak masz w sobie duchową dyscyplinę, będziesz przychodził do pracy punktualnie. Będziesz miał też czas, aby rozmawiać z innymi. Ale przede wszystkim będziesz wstawał i szedł do pracy, ponieważ jesteś podekscytowany, że twoja praca ma znaczenie. Ziemia obiecana zawsze będzie miejscem błogosławieństwa i nadmiaru. Nie ma jednak tutaj mowy o pokoju. Dlaczego? Ponieważ to Ty nosisz swój pokój ze sobą. Jezus dał nam swój pokój. Powiedział, mój pokój wam daję. Nie taki pokój, jaki daje świat, czyli absolutny brak problemów. Mój pokój daje Ci pokój, nawet kiedy masz problemy. Zobaczcie, o pokoju, który daje Jezus, jest napisane, że przekracza wszelkie zrozumienie. Cytujemy to, ale nawet nie wiemy, co mówimy. Często, kiedy zastanawiamy się, dlaczego coś się dzieje, wtedy wypadamy z pokoju. Nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, ale pokój Jezusa przekracza zrozumienie. Nawet kiedy nie rozumiesz, dlaczego coś się dzieje i jaka jest tego przyczyna. Dlaczego mi się to przytrafiło? Te myśli mogą Ci się pojawiać w głowie, mimo to nadal możesz zostać w pokoju. Kiedy jednak wypadasz z pokoju, zadajesz sobie pytanie, dlaczego mi się to przytrafia i zaczynasz narzekać Bogu i być może nawet szemrać przeciwko Niemu. Zaczynasz obwiniać Go o jakieś rzeczy. W tym samym czasie On dla Ciebie ma pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Wiecie, co to oznacza? Nie rozumiem tego, ale wiem, że On jest ze mną. Wiem, że On chce dla mnie dobrze. Wiem, że zwyciężę w tej sytuacji. Nie wiem, gdzie zmierzam, ale wiem, że to będzie dobre, ponieważ jestem w miejscu posłuszeństwa. Jestem w ziemi płynącej mlekiem i miodem. Kiedy to wiesz, jest w Tobie pokój i siła, która z tego wypływa. To oznacza, że nie będziesz dokładnie wiedział, dlaczego masz pokój, ale po prostu będziesz go miał. Ludzie będą zadawać Ci pytania, jak Ty możesz być taki spokojny, pomimo tego wszystkiego? Wiem, że to nie ma sensu, ale po prostu mam pokój. Kiedy wszyscy ludzie spuszczają głowy i martwią się, a Ty tego nie robisz, zazwyczaj mówią, że wynika to z tego, że nie rozumiesz powagi sytuacji. To nie jest prawda. Kiedy jesteś w stanie zachować trzeźwą głowę, wtedy, gdy wszyscy tracą swoje zmysły, jest tak dlatego, ponieważ wiesz, kto jest Panem Twojego przeznaczenia. Wiesz, że chodzisz z Bogiem. Nie zastanawiasz się, mam nadzieję, że to, co robię, jest słuszne. Po prostu wiesz. Wiesz, kiedy jesteś posłuszny Bogu. Nie musisz zgadywać. Biblia mówi, nie bądźcie niemądrzy, ale bądźcie mądrzy, wiedząc, co jest wolą Bożą. Większość chrześcijan, z którymi rozmawiam, nie zna woli Bożej. Szukają jakiejś ukrytej Bożej woli. Zachowują się tak, jakby Boża wola była ukryta przed nami i że tak naprawdę nie powinieneś nawet jej znać. Jeżeli Bóg ukrywa to przed Tobą, to i tak jej nie odnajdziesz, więc nie martw się o to i chodź z Bogiem. Jezus powiedział, że w tym świecie będziecie mieli ucisk. Powinniśmy spodziewać się ucisku. Jednak w ucisku powinniśmy mieć pokój. Twoja ziemia obiecana będzie miejscem, w którym będziesz doświadczał dyskomfortu. To nie będzie miejsce wygody, ale nie wygody. Wewnątrz będziesz wiedział, że to miejsce jest prawidłowe, ale nie oznacza to, że będzie ono wygodne. Zawsze będzie to miejsce wojny. Mimo to będziesz mieć w nich pokój. Zadziwia mnie, jak wielu ludzi z tych, którzy przyjeżdżają tutaj, mają nadzieję, że wraz z przejściem przez próg tego budynku spłynie na nich niesamowite namaszczenie, tak silne, że nie będą mogli nawet przejść przez próg, ze względu na chwałę Bożą, która się tu znajduje. Mają swoje wyobrażenie, które okazuje się być nieprawdziwe. Przekonują się, że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy przechodzą przez trudności w swoim życiu i bitwy.
Jednak są stali i ugruntowani w Słowie. Poruszają się do przodu. Nie są miotani z lewa na prawo. Nie chwieją się wraz z powiewem jakiejkolwiek nowej doktryny. Nie szukają głosów, które mówią pójdź tam albo pójdź tam. To jest miejsce, w którym masz być. Biblia mówi o takich sytuacjach. Kiedy usłyszycie, że tam jest Chrystus albo tam, nie biegajcie za tym. Dlaczego? Ponieważ Chrystus jest w was. Jest w waszych sercach. Większość ludzi skacze z miejsca na miejsce i nigdy nie zapuszczają korzeni. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że prawdziwe chrześcijaństwo nie polega na błysku fleszy, ale na codziennym chodzeniu z Bogiem. Codziennym. Kiedy przyjeżdżają, oczekują, że będę unosił się nad ziemią. Oczekują, że ze mnie będzie się wydobywać jakaś poświata. Ja wciąż powtarzam ludziom, że jestem człowiekiem. Posiadam emocje. Nie do końca mi się to podoba. Wolałbym ich nie mieć. Posiadam swoje wady i popełniam błędy. Mimo że mówisz ludziom takie rzeczy, jest wrażenie, że oni tego nie słyszą. Potem jednak przyjeżdżają tutaj i widzą, że to jest prawda i się na mnie obrażają. Nikomu nie obiecywałem, że jestem idealny. Jezus jest idealny, a ja staram się Go naśladować. Jeżeli wpatruję się w Niego, to przemieniam się na Jego obraz i podobieństwo. Amen? Ludzie czasem mówią mi, przyprowadziliśmy się tam i zaczęły się same problemy. Prawdopodobnie to jest wasza ziemia obiecana. Tak to już jest. Opór wyrabia w tobie siłę. Ziemia obiecana może być fizycznym miejscem, ale nie musi być. Ma ona zarówno naturalny, jak i duchowy wymiar. W fizycznym aspekcie Bóg mówi ci, że chce, abyś był tu i tu, abyś się uczył i pracował, abyś się angażował, był wolontariuszem. Jednak poza tym ziemia obiecana jest też duchowym miejscem, do którego dochodzisz w Bogu. Nauczyłem się tego, kiedy byłem z doktorem Samralem. Byliśmy razem w South Bend. Zupełnie mi się tam nie podobało. Było okropnie zimno. Pierwszego dnia po przyjeździe spotkałem się z doktorem Samralem. O nic go nie prosiłem. Poszedłem znaleźć pracę i znalazłem ją w fast foodzie. Ponadto zatrudniłem się na polu kukurydzy jako zbieracz plonów. Polecam wam zatrudnić się kiedyś jako zbieracz kukurydzy. Doświadczenie, którego nie zapomnicie przez całe życie. Zwłaszcza jeśli zrobicie to tak jak ja. Ta część mojej ręki bardzo się utwardziła. Wyrywałeś nią kukurydzę. Nie powiedzieli mi, że potrzebne są do tego rękawiczki. Dostałem je dopiero drugiego dnia. Ale pierwszy dzień pracowałem bez nich. Moje ręce były pocięte i krwawiły. Byłem w środku pola. Zaczęło padać. To był czas zbiorów, więc już robiło się chłodno. Było naprawdę nieprzyjemne. Nie jestem fanem zimnej pogody. Było brzydko, zimno, padało. Ziemia zamieniła się w błoto. Ja po nim chodziłem. Były momenty, w których stawałem i zadawałem sobie pytanie, co ja tu robię? W Teksasie jest nadal 30 stopni. Co ja tutaj robię? Zdałem sobie jednak sprawę, że byłem tam, aby uczyć się od doktora Samrala. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę pozwolić tej pogodzie i okolicznościom, aby mnie pokonały i zmusiły do wyjazdu, abym nie otrzymał tego, po co przyjechałem. To był dla mnie kluczowy moment. Pamiętam, jak stałem w tym polu, przemoczony do nitki. Było mi zimno, ręce krwawiły. Wziąłem głęboki oddech, zrelaksowałem się, powiedziałem sobie, jestem w takim miejscu, w jakim jestem. Nie mogę tego zmienić. Zostaliśmy podwiezieni busem, a on przyjeżdżał dopiero po południu. Nic nie mogłem na to poradzić. Jedyna ścieżka wiodła do przodu przez pole. Podjąłem decyzję, aby dokończyć ten dzień. Następnego ranka musiałem wstać i robić to samo. Wiedząc, gdzie zmierzam, mówiłem sobie, jestem tutaj ze względu na doktora Samrala. Wiem, że Bóg chce, abym się uczył od Niego. On nie wiedział, czym ja się zajmuję. Nie miał pojęcia, że pracowałem w 2 miejscach na raz.
Nie wiedział, że w jednej zamarzałem, a w drugiej się podpiekałem. W fast foodzie pracowałem na kuchni. Nigdy mu się nie pożaliłem i nie powiedziałem, wiesz co, przychodzę, żeby się uczyć od ciebie. Dlaczego? To nie była jego ziemia obiecana, tylko moja. Możesz dojść do miejsca, w którym zdasz sobie sprawę, że nic cię nie pokona, ani nie powstrzyma. Dlatego, że miejsce, do którego zmierzam, jest dużo ważniejsze niż ta chwila, ponieważ ta chwila zaraz przeminie. To, co się nauczyłem od tamtego człowieka, nie przeminęło. Jak już, to tylko we mnie wzrosło przez lata. Czerpałem i czerpię z tego wielkie korzyści, tylko dlatego, że nie dałem się odwieść. Wielu ludzi, którzy byli tam ze mną, poznikało. Pojawili się któregoś dnia, a innego zniknęli. Ciągle zawieraliśmy nowe znajomości, ponieważ wciąż ktoś odchodził i ktoś się pojawiał. Dlaczego? Bo na przykład dr Samral się nimi nie interesował. Nie pytał się, co dla nich może zrobić. To my byliśmy ci mniejsi, a on był tym ważniejszym. My byliśmy tam ze względu na niego. On nie był tam ze względu na nas. Mimo to uczyliśmy się od niego. Zapewniam was, że nauczyłem się więcej od niego niż on ode mnie. Mimo że fizycznie służyłem mu, odbierałem telefony, byłem wolontariuszem, nadal to ja zyskałem na tym więcej. To była moja ziemia obiecana. Odkryjesz, że są miejsca w wymiarze fizycznym, w których twoje duchowe dary manifestują się łatwiej i silniej. Zazwyczaj to jest twoja ziemia obiecana. Ziemia obiecana może się zmieniać. Często jest tak, że miejsce, w którym się uczysz, jest ziemią obiecaną twojej służby. Często jednak jest tak, że miejsce, w którym wzrastasz i się uczysz, nie jest ziemią obiecaną dla twojej służby. Rozumiecie? Mimo to, w określonym momencie w czasie, każde z tych miejsc jest twoją ziemią obiecaną. Twoje dary i talenty, siły kreatywne będą się manifestować w takim miejscu mocniej. Dr Samral nazywał to tak, w swoich słowach. My teraz mamy troszkę inną terminologię. Powiedział, odnajdź swoje namaszczenie, dar i talent, siły kreatywne. Znajdź miejsce, w którym wypływają one w najsilniejszy sposób i bądź tam jak najczęściej. To jest twoja ziemia obiecana. To może też przypominać trochę historię Joba. Kiedy mówię Job, mam na myśli, że czasem będziesz się czuł, że przechodzisz przez rzeczy, przez które nie musiałbyś przechodzić i nawet nie powinieneś. Jednak będzie to częścią budowania twojego charakteru. Nie mówię tutaj o chorobie. Mówię o trudnościach. Paweł powiedział Tymoteuszowi, aby znosił trudności jako dobry żołnierz. Jesteśmy powołani do bycia dobrymi żołnierzami. Nie powiedział, poradź sobie jakoś z chwałą. Powiedział, poradź sobie z trudnościami. Moją ziemią obiecaną w kwestii mojej pracy były zawody, które koncentrowały się na uczeniu. Zawody, które są skupione na służeniu innym. Mam na myśli zwłaszcza pozycję nauczyciela. Gdy pracowałem w miejscu, które pozwalało mi służyć lub nauczać, wszystko działało prawidłowo. Gordon Lindsay powiedział to Branhamowi. Trzymaj się daru, jaki masz. Nie próbuj nauczać, nie masz tego daru. Gdy zaczniesz nauczać, to wszystko popsujesz. Trzymaj się swojego daru. Jak kiedyś zaśniecie na wykładzie, to mogę was rzucić długopisem. Ziemia obiecana może dotyczyć konkretnej grupy ludzi, do której jesteś pociągany. Oni mogą być twoją ziemią obiecaną. Chcę wam pokazać, w jakim kierunku macie myśleć, jeśli chodzi o te sprawy. Ziemią obiecaną może być konkretna kwestia, problem, który bardzo cię trapi. Może to być pokonywanie konkretnej choroby. Gdy moja córka była chora, moją ziemią obiecaną było odnalezienie odpowiedzi na to, w jaki sposób ją uzdrowić. Odpowiedzi na temat uzdrowienia. Byłem zadowolony, że mogę brać udział w tym zadaniu, polegającym na odnalezieniu odpowiedzi.
Nie byłem całkowicie zadowolony, dopóki nie znalazłem odpowiedzi, ale odnajdywałem też pewien poziom zadowolenia w podróży. Twoja ziemia obiecana zawsze będzie miała element zadowolenia w procesie, nawet jeśli wszystko nie będzie szło po Twojej myśli. To będziesz wiedział, że jesteś na właściwej ścieżce. Może to być rozwiązanie na chorobę, jakiś problem, na przykład głód. Masz niesamowitą pasję do karmienia głodnych lub pomaganiu ofiarom handlu ludźmi. Cokolwiek, co sprawia, że coś podnosi się w tobie i mówisz, to nie jest w porządku, musimy coś z tym zrobić. Pierwsze, co diabeł będzie chciał ci powiedzieć, to zada ci pytanie, co takiego może zmienić jedna osoba? Zawsze zada ci to pytanie. Bóg zawsze zaczyna od jednej osoby. Zaczął od Mojżesza, od Abrahama, od Rut. Wystarczy jedna osoba, aby zacząć ruch. Może to być niesprawiedliwość, jaką wymierza jedna grupa ludzi innym. Mogą to być ludzie zgubieni i niezbawieni. Jeżeli masz serce do zgubionych, to prawdopodobnie masz dar ewangelisty. Być może martwi cię to, że ciało Chrystusa cierpi z powodu braku poznania w konkretnej dziedzinie. Chcesz naprawić tę doktrynę. Nie daje ci to spokoju. Wiesz, że to nie jest w porządku. Może to być chrzest Duchem Świętym w dziedzinie uzdrowienia. Może to być dziedzina ubóstwa. Jest coś takiego w ubóstwie, co sprawia, że coś się w tobie podnosi. Prawdopodobnie masz wtedy dar dawania. Ludzie tak na to nie patrzą. Będziemy o tym mówić jeszcze. Ludzie zadają pytanie, w jaki sposób mamy zaradzić ubóstwu. Otrzymaliśmy dar dawania. Bóg może pokazać ci, w jaki sposób chce dać ci finanse, abyś mógł rozwiązać konkretny problem ubóstwa, dotyczący określonej okoliczności. Będziemy o tym jeszcze mówić później. Są dary, które są dane ciału Chrystusa. Apostołowie, prorocy, nauczyciele, ewangeliści powołani są po to, aby wyszkolić wierzących do funkcjonowania w tych darach. Pięcioraka służba została dana ciału Chrystusa, aby ich wyszkolić, by mogli poruszać się w tych darach. Mogą to być dary ducha, dar wiary, dary uzdrowienia. Są też dary dane indywidualnie każdemu członkowi ciała Chrystusa, aby motywować do działania w dziedzinie, która tego potrzebuje. Mówimy o proroctwie, służbie, nauczaniu, zachęcaniu, o darze miłosierdzia. To są dary złożone w tobie, które cię napędzają. Twoja ziemia obiecana zawsze będzie w jakiś sposób związana z tymi darami, które są złożone w tobie. Po pierwsze, ona pozwoli na to, aby one się z ciebie wylewały i zostaną one przyjęte. Owoc ducha musi być tak wrośnięty w życie ucznia, aby oprócz owocu pokazywać osobowość i temperament Jezusa. To jest najważniejszy aspekt twojej ziemi obiecanej. To jest miejsce, w którym owoce ducha będą wzrastać. Według Jezusa, aby owoc ducha wzrastał, on musi się rozwinąć, a potem zostać oczyszczony. Twoja ziemia obiecana zawsze będzie miejscem, w którym będziesz oczyszczany. Dr Sumrall określał to tak. Zostałem przysłany tu ze względu na was. Nauczanie, które słyszycie, jest jak dłuto. Ono nie jest wcale przyjemne, ale jest potrzebne. Jeżeli poddacie się temu procesowi, to w końcu staniecie się pięknym pomnikiem. Jednak jeśli uciekniecie spod dłuta, to rozsypiecie się na kawałki. Większość ludzi nie rozumie, że gdy nauczanie jest niewygodne i nieprzyjemne, to jest dla nich dobre. Musicie nauczyć się, w jaki sposób przyjmować napomnienie. List do Hebrajczyków mówi, że jeżeli nie przyjmujemy napomnienia, to jesteśmy bękartami. Musimy przyjmować napomnienie. Prawidłowa doktryna zawsze będzie napominać. Nie możemy słuchać tylko tej dobrej i wygodnej części, bez części, w której jest napomnienie. To napomnienie zmienia kierunek naszego życia. Jeżeli poddasz się temu napomnieniu z własnej woli, to cudownie, stajesz się piękną statuetką. Jeżeli nie poddasz się z własnej woli, to proces będzie dla ciebie nieprzyjemny. Nawet w twojej ziemi obiecanej. Ziemia obiecana jest miejscem, do jakiego Bóg cię powołał. Ziemia obiecana jest miejscem największych bitew oraz największych zwycięstw. Zwycięstwa będą miały miejsce, gdy pozostaniesz w pokoju. Ziemia obiecana jest miejscem, w którym Boża łaska nad twoim życiem
jest najbardziej widzialna. Jeszcze raz, ziemia obiecana jest miejscem, w którym Boża łaska nad Twoim życiem może zostać najwyraźniej zauważona. Ziemią obiecaną dla wierzącego jest znaleźć się w Chrystusie. Jeżeli stale chodzisz w Chrystusie, pomimo bitew, pozostajesz w Nim, Twoje dary będą funkcjonować bez wysiłku. Dobrym bojem wiary jest pozostanie w duchu i nie wychodzenie z niego do ciała, aby w ciele prowadzić swoje bitwy. To jest najtrudniejsza część. Kiedy nauczysz się to robić, będzie Ci się dobrze powodzić bez względu na miejsce, w którym będziesz. Do czegokolwiek nie przyłożysz ręki, to będzie działać. Ludzie będą patrzeć na Ciebie jak na największego szczęściarza, jaki chodził po ziemi. Oni nie rozumieją, co to znaczy być błogosławionym. Nie widzą godzin, jakie spędzasz w Słowie, ponieważ chcesz być bardziej taki jak On i bardziej Go przypominać. Kiedy jesteś w ziemi obiecanej, łatwiej będzie opanowywać Cię uczucie współczucia i częściej. Będąc w ziemi obiecanej, będziesz się częściej modlił o ludzi i z większą determinacją. Będziesz mocniej walczył o ludzi, ponieważ będziesz się z nimi identyfikował, mimo tego, że wiesz, że jesteś inny niż oni. Rzeczy, które są złożone w Tobie, będą z Ciebie wychodzić w lepszy i czystszy sposób, kiedy jesteś w swojej ziemi obiecanej. Ziemia obiecana może być fizycznym miejscem. W większości jednak jest to miejsce duchowe, w którym chodzisz przed Bogiem w posłuszeństwie. Staczasz walki i wygrywasz je, a w ich trakcie pozostajesz w pokoju. Czy zdajecie sobie sprawę, że nawet w czasie wojny w armii musi znajdować się kuchnia i kucharze? Ludzie nadal muszą gotować i jeść. W obozie wojskowym musi mieć miejsce normalne, codzienne życie. Mimo tego, że toczymy bitwy, to musimy umieć prowadzić codzienne, normalne życie. Nawet pośród ludzi, wokół których się znajdujesz. Twoje dary będą się manifestować. Ludzie będą się otwierać na Ciebie, ponieważ jesteś posłuszny. Biblia mówi, że ze względu na bycie ochotnym i posłusznym, nasycisz się tłuszczem tej ziemi. To jest miejsce Twojej ziemi obiecanej. Wiem, że przedłużyłem o kilka minut, ale musiałem tym wszystkim się podzielić. Podczas następnej sesji połączy się Wam to wszystko w jedną całość. Macie teraz puzzle, którego ludzie, którzy posłuchają tylko następnego wykładu, nie będą mieli. To są zalety bycia tutaj godzinę wcześniej. Czy wyciągnęliście coś z tego? Znajdźcie Waszą ziemię obiecaną i pozostańcie tam. Nie ruszajcie się z niej. I zobaczycie, jak przyjdą Boże błogosławieństwa. Błogosławieństwa również muszą wzrastać. Na początku są małe, ale będą rosnąć, jeżeli zostaniesz w swojej ziemi obiecanej. Ale jeżeli wciąż zmieniasz miejsca, nigdy nie zobaczysz prawdziwych zbiorów, ponieważ ziarna, które zasadziłeś w tej ziemi, nie miały czasu, by wyrosnąć. Amen? Powstańcie, przywitajcie się nawzajem. Następna sesja rozpoczęła się 3 minuty temu. Niech Bóg Was błogosławi.